Cześć! Już za chwilę zaczniecie swoją przygodę z grą Oktogram, ale na początek warto zapoznać się z fabułą i zasadami gry. I ja Wam w tym pomogę. Witajcie w roku 2150 w odległej galaktyce zamieszkiwanej przez stworzenia zwane bańkonautami. Każdy z nich mieszka we własnej bańce. Łączy je tylko jedno. Dostęp do tej samej sieci społecznościowej Oktogramu. Niestety ta sieć nie sprzyja jej użytkownikom. Ogranicza możliwość poznawania nowych przyjaciół. Czemu tak jest? Bo rygorystyczną kontrolę nad nią sprawuje nieprzyjemna ośmiornica. Zarządza ona algorytmami tak, by zamykać bańkonautów w informacyjnych i społecznych bańkach. Przez co otrzymują oni wyłącznie informacje zgodne z ich poglądami i mają kontakt jedynie z bańkonautami podobnymi do nich. Poznaliście już fabułę gry, a więc pewnie domyślacie się, jakie stoi przed Wami zadanie. Musicie pokonać ośmiornicę i pomóc bańkonautom zdobyć nowych znajomych i nowe pasje. Ale zanim to zrobicie, poznajcie i przygotujcie karty do gry. Oto karty postaci, czyli bańkonautów. Mamy tu miłośnika gier komputerowych, pasjonatkę malarstwa, sportowca i sympatyczkę kotów. Karty z numerami to karty, które wskazują Wam, ile kart komentarzy musicie wyłożyć, by połączyć bańkonautów z różnych baniek. Karty z bańkonautami rozkładamy w kwadracie i dla każdego z nich losujemy jedną kartę, liczby komentarzy. Następne kluczowe w rozgrywce karty to karty udostępnień, dzięki którym stworzycie powiązanie, czyli zapoznacie bańkonautów z nowymi znajomymi z innych baniek. Karty komentarzy, które posłużą Wam do umocnienia powiązania między bańkonautami. I karty polubienia, którymi potwierdzicie nawiązanie połączenia między bańkonautami, czyli nową znajomość między nimi. Te trzy rodzaje kart, udostępnień, komentarzy i polubień, łączymy w jeden główny stos i dokładnie tasujemy. Mamy też karty z ośmiornicą, która będzie nam przeszkadzać, a czasem też pomagać w połączeniu bańkonautów. Tych kart używamy dopiero od drugiej rundy i mają one znaczący wpływ na naszą rozgrywkę. Zanim pokażę Wam, jak przebiega gra, zobaczcie jeszcze na przykładzie, jak tworzy się powiązania między bańkonautami. Oto bohaterowie naszej rozgrywki. Edward, fan gier wideo. Karolina, malarka. Stefan, atleta. Janina, miłośniczka kotów. Chcąc połączyć bańkonautów z różnych baniek, musimy ułożyć odpowiednią sekwencję kart. Jak to wygląda w praktyce? Chcąc połączyć Edwarda, fana gier wideo, z na przykład Janiną, miłośniczką kotów, musimy na początek wylosować odpowiednią kartę udostępnienia. Tak ona wygląda. Zwróćcie uwagę na kierunek jej strzałki. Prowadzi ona od ikony gry do ikony kota. Karty te układamy przy Edwardzie, a po jej wyłożeniu tworzymy historyjkę łączącą zainteresowania obu bańkonautów. Jak ona może brzmieć? Na przykład Edward jest wielkim fanem gier wideo. Ostatnio usłyszał o nowej grze, której głównym bohaterem jest przyjacielski kot. Postanawia ją przetestować. Aby wzmocnić połączenie między Edwardem a Janiną, musimy teraz dodać do niego karty komentarzy. To, ile karty komentarzy musimy dodać, wskazuje nam strzałka na karcie udostępnienia. W tym przypadku strzałka wskazuje, że musimy ułożyć 2 komentarze. Gracz dokładający do połączenia karty komentarza musi rozbudować wcześniej stworzoną historyjkę. Jak? Na przykład dodając kartę komentarza z ikoną przedstawiającą świat, można powiedzieć, że Edwardowi bardzo spodobała się gra z przyjaznym kotem. Dzięki niej poznał innych graczy z różnych stron świata. Kolejna karta komentarza dołożona przez następnego gracza musi nawiązać do wcześniejszego komentarza. Na przykład dzięki nowo poznanym osobom Edward dowiedział się o kolejnej grze, w której leczy się chorych w szpitalu. Kiedy przy połączeniu mamy już odpowiednią liczbę komentarzy, zatwierdzamy je, dodając na koniec kartę polubienia. To oznacza, że znajomość między bańkonautami została nawiązana. Tak wygląda budowanie połączeń między bańkonautami. Teraz przejdźmy do zasad gry i przebiegu rozgrywki. Gra składa się z rund. Na początku każdej z nich gracz wyciąga 2 karty z głównego stosu kart. W trakcie rundy każdy gracz może wyłożyć jedną kartę lub nie wykładać żadnej. W pierwszych rundach najważniejsze jest dołożenie kart udostępnień. Jeden z graczy ma taką kartę udostępnienia, która łączy Karolinę malarkę z Janiną kociarą.
Kładzie ją obok Karoliny i wymyśla historię łączącą dwie ikony widoczne na karcie – malarstwo i koty. Na przykład Karolina dzień w dzień maluje martwą naturę. Chciałaby namalować coś innego, ale nie ma pomysłu co. Aż nagle w jej oknie staje czarny kot. Teraz czas na ruch kolejnych graczy. Mogą oni dodać kartę komentarza do rozpoczętego już połączenia lub też mogą zaproponować nowe powiązanie między kolejnymi bańkonautami przez dodanie nowej karty udostępnienia. Gracz drugi dokłada do historii Karoliny kartę komentarza z parasolką i mówi: za oknem pada deszcz. Karolinie robi się żal czarnego kotka i wpuszcza go do pracowni. Runda kończy się, gdy każdy gracz wykona swój ruch. Wyłoży jedną kartę lub zrezygnuje z ruchu, na przykład z powodu braku pasującej karty. Teraz odrzucacie niewykorzystane karty na stos kart odrzuconych. Drugą i kolejne rundy rozpoczynamy od wyciągnięcia karty z ośmiornicą i przeczytania jej na głos. Co my tu mamy? Lurkowanie. Obserwujesz z boku to, co się dzieje i nie angażujesz się. Po prostu patrzysz, co robią inni użytkownicy. W tej rundzie dobierasz tylko jedną kartę. Przystępujemy więc do drugiej rundy. W niej, zgodnie z wylosowaną kartą z ośmiornicą, każdy gracz dobiera po jednej zamiast dwóch nowych kart. Następnie sprawdzamy, jakie karty tym razem posłużą nam do zbudowania powiązań. O, zobaczcie! Jeden z graczy dołożył drugi, czyli ostatni wymagany komentarz, a kolejny dodał kartę polubienia. W ten sposób udało się nam nawiązać połączenia między Karoliną a Janiną i przebić bańki między nimi. Jednak ta historia to dopiero początek. W czasie drugiej rundy udało nam się znaleźć również kolejne powiązanie. Tym razem zaczęła się sportowa historia Janiny. Jak się ona potoczy, to wszystko zależy tylko od Was. Według tych zasad przebiegają kolejne rundy. Wszystko do momentu, gdy połączymy ze sobą wszystkich bańkonautów. W pionie, w poziomie i na ukos. Wtedy gra się kończy, a Wy z radością możecie ogłosić, że pokonaliście nieprzyjazną ośmiornicę. Aha, i jeszcze jedno. Jeśli macie ochotę zagrać więcej niż 4 osoby lub jesteście już zaawansowanymi graczami, użyjcie dodatkowo różowych kart do gry. Pozwolą Wam one połączyć jeszcze większą liczbę bańkonautów i stworzyć więcej pasjonujących historii. Czy już rozumiecie zasady gry? Jeżeli jeszcze coś jest niejasne, zajrzyjcie do instrukcji do gry. W innym przypadku możecie zaczynać rozgrywkę. Dobrej zabawy i powodzenia!